Ta akcja. Bierzemy się za rozkręcanie. No. No rozkręcenie to będzie szło chyba sprawnie. Chyba sprawniej będzie szło jak Szybciej montaż. by szło, jakbym mógł młotek użyć. Młotek to byś mógł użyć dla tych, którzy to No. skręcali, na nich. No. To perfekcyjne skręcenie. Ja nie wiem, tak się zastanawiam. Na nich to pejcza bym musiał użyć. Tak się zastanawiam, ale te płyty były gdzieś z jakiegoś odzysku, bo one są w środku po jakieś porysowane, widzisz tam? Najbardziej porysowany tam, gdzie nie było, gdzie mieliśmy nie zaglądać. Czym bardziej rozkręcamy, tym bardziej wydaje mi się, że to jest coś w rodzaju pokoju zagadek. Jakieś zakamarki, jakieś skrytki. No. Część samochodu, gdzie można wykorzystać powierzchnię, taki ruch bagażowy zrobić. Niektórzy projektujący wykorzystują to, że nawet rowerek się tutaj mieści, bagaże, wędki i różne takie rzeczy, które w tamtej części no nie ma na nich miejsca. A tutaj jakieś porobione zakamarki. Tak, z założenia nie wiem. Z założenia to tak jakoś mi się kojarzy, kiedyś taki był dowcip, jak gościu do krawca przychodzi, krawiec typu za duża kurtka była, za duże ubranko, a on go złapał z tyłu za ten, zgarnął te ciuchy i mówi: panie, leży na panu idealnie. No tutaj tak samo. Byle wziąć pieniążek i później przecież to kiedyś musiałby klient do tego środka, do tego labiryntu zajrzeć, no niestety. No jak widzicie, już na etapie rozkręcania hydro, instalacji wodnej. Jak się na to wszystko patrzymy, trochę nam ręce opadają, szczególnie na te połączenia elektryczne. Simko. A tutaj też po bandzie jest odjazd. No, że Jakieś kawałki rurek, jakieś redukcje, jakieś Tak, bo kombinacje. nie ten oszczędzony na przejściówce. A więc złożona rurka. Tutaj jest fantastyczne miejsce, bo zamiast zrobić tylko wycięcie na przewody, to jest szpala taka walnięta, brak izolacji nad korą. No to dyskoteka. Ja nie no, to są końcu. perfekcyjne, to są docięte, to są docięte takie elementy. Tu też tak fachowo zrobione, tu widzisz, to odpowietrzenie jest zrobione. No dobre kraje, bo wiesz, no, one są dobre, bo łatwo ściągnąć ich, wiesz? Wiesz? Dobry kraj, to właśnie. Bezinwazyjny, tak jakby wiedział, że skrył robotę i klient będzie musiał sobie sam przerobić, a więc po co ma się klient przy rozbieraniu męczyć? Zobacz. Po prostu delikatnie, ładnie sobie podklejasz, no nawet się nie trzyma tego tam. Zapomniałem pokazać w jedną stronę, żeby się woda nie cofała. Smoki są, tak. Smoki. W jednej nie było smoka. A nie było w jednych smokach. W jednej nie było. No to też jest błąd, dlatego że ta woda się cofała cały czas. No, z tego. To z płuczki. Długo trzeba było czekać, w końcu padło to wszystko. Zamontowane 3 pompy. Zanurzeniowo zamontowane w zbiorniku z zimną wodą, gdzie my zastosujemy już teraz zamiennie jedną pompę zewnętrzną do zbiornika z zimną wodą i ta pompa będzie zasilała wszystko. Zlew, prysznic, spłuczkę. I spłuczka. No rozważam, może zrobimy, że spłuczka będzie na oddzielnym, ze smokiem weźmiemy jedną z tych pomp, bo spłuczka się rzadko używa, tutaj to ma przede wszystkim prysznic i zlew ta pompa używać. Druga tego typu pompa pójdzie na ciepłą wodę i będzie ciepła woda do prysznica i ciepła woda do kuchni z bojera. A więc te pompy montuje się na zewnątrz. A jest to tyle dobrze, że w razie jakiejkolwiek awarii, wymiany, czy czegokolwiek nie trzeba dewastować instalacji, tylko wymieniamy samą pompę, możemy wymienić w trasie
Można sobie taką w zapasie wozić popeczkę. Przejdźmy do następnego etapu. To jest zbiornik do wywalenia na gorącą wodę. Zbiornik wstawiony tam bez żadnej izolacji. No jak grzejemy wodę i ona teraz stygnie. Poza tym on tylko mógł być używany wtedy, kiedy był pełny wody. To znaczy raz zagrzać wodę, użyć i historia. Albo dolejesz i możesz znowu włączyć, albo nie możesz więcej włączyć, bo A tutaj będziesz miał ogrzewanie. O, prace wyburzeniowe trwają. pokaż sapiącego, bo będą myśleli, że ty sapiesz. Tak? A propos, ten odgłos, który tak sobie słyszycie, taki sapiący odgłos, to dziecko, ono musi tutaj z kółeczką mi przynosi cały czas. O, dobra. A więc tak, został nam jeszcze centralnie zbiornik No to teraz bez problemu się dostanę jeszcze. Zbiornik na gorącą wodę. Też go wymontujemy. O, tu. Przyciemnimy troszeczkę. A teraz powiedz mi, jak wodę z niego zlać na zimę? Znaczy, Tak, no całego nie ma takiej opcji. Nie spompujesz. Trzeba go całego... No. No nie, no to jest następna pułapka. No, już sprzedał komuś zabudowę, która jest tylko jednorazowa. To znaczy do końca lata, a jak przyjdzie zima, to wszystko patrzcie sam. No, a tu No, tutaj mamy boję na gorącą wodę, jest zaworek do spuszczenia. Jest spuszczenie. Na zimę to jest... I to mało tego można sobie ustawić na No, żeby podtrzymanie, żeby nie zamarzł. tak. Czym więcej rozkręcamy, tym więcej nam jawi się ciekawych rzeczy. Tu były przecieki z tych zbiorników i woda sobie płynęła pod meble. To gdzie by się nie zajrzała, tutaj była taka ścianka wmontowana, a za tą ścianką, zobaczcie, jawi nam się bajzel warsztatowy zostawiony tutaj, co tam. Kolejny moduł odkręcony, odstawiony na bok. I co my tu mamy? A no, spójrzcie. To chyba nie trzeba nic mówić już. Oszczędnie. Typ wyjątkowo oszczędny. Tutaj tu jest metal. Tu trochę izolacji. Mało metal. O, izolacja. O, tutaj jest. Tu jest ten. Widziałeś? PSB. Lubi chłonąć wodę. No więc w zasadzie to ta izolacja to żadna izolacja. W zimie będzie zimno. Klimatyzacja zimowa. Co? Tu no, przyklejone, zobacz jak tam. No, to jest strasznie. Tu widać goły metal, a to jest od pozycji. To jest kaseta. Kibelka. A tutaj utkane zostały przewody zwijane na chybił trafił, spięte.